Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać wzór na czapkę kowitkę. Podstawę tej czapki przerabiałam oczkiem, które nie do końca umiem nazwać, więc nazwę je półsłupkiem kombinowanym. Proszę o poprawienie mnie w komentarzu. Oraz wykończeniem czapki w wirusowe wypustki. Opisując wzór, będę stosować trochę inne skróty. Literką P oznaczę oczko, które można policzyć jako jeden półsłupek. Dodatkowo plusem będę zaznaczać rozszerzenie, czyli dodatkowe oczko, a dalej, tak jak stosuję w moich innych projektach, po znaku równości dopiszę ilość oczek na okręgu, a przy robieniu nóżek do wypustek będę stosować zwykłe półsłupki, które oznaczę również literką P. Zanim jeszcze przejdę do robienia czapki właściwej, pokażę, jak wygląda przerabianie moich oczek. Zaczynam tradycyjnie tutaj od łańcuszka, ale robiąc na okrągłą czapkę, tego łańcuszka nie będzie. Wbijam się w jedno oczko, narzut, następnie w następne oczko i przerabiam wszystko razem. W oczko, w które już jestem wbita, raz, narzut, w oczko następne i przerabiam razem. To samo oczko, narzut, następne i przerabiam razem. Wychodzi mi dosyć fajny, gruby wzór. Oczko brzegowe. Wbijam, narzut, następny i razem. To już przerobione, narzut, następny i razem. W to, następny i razem. I teraz, jeżeli chcę dobrać oczko, wbijam się w jedno i teraz drugi raz wbijam się w to same i przerabiam, czyli mam jedno dodane. Wbijam się w to samo, narzut, następne i razem. W to samo, narzut, w to samo i razem. Tak przerabiam, jeżeli chcę mieć rozszerzenie w każdym oczku. A teraz zaczynamy czapkę właściwą. Materiały to włóczka neonowa zieleń, 100% akrylu, 130 metrów na 50 gram, włóczka na wypustki, 100% bawełna w kolorze zielonego jabłka oraz szydełko 3,5, magiczny ring i przerabiam 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciągam, zakładam znacznik. Zaczynam robić rozszerzenia. 1, narzut i w to samo oczko. 1, pierwszy. Powtarzam to samo. 1, narzut i w to samo oczko. To jest mój drugi. Czyli mam pierwsze rozszerzenie. Teraz w to samo narzut i w następne przerabiam razem. Trzecie. W to samo narzut, w to samo przerabiam razem, to jest czwarte. W to samo narzut, w następne razem, piąte. W to samo narzut, w to samo szóste. W to samo narzut, następne siódme. W to samo narzut, w to samo ósme. W to samo narzut, w następne
dziewiąte, w to samo, narzut, w to samo, dziesiąte, w to samo, narzut, w następne i 11, w to samo, narzut, w to samo, przerabiamy, jest 12. Zakładam znacznik, ale tak, żeby mi nie przeszkadzał w zrobieniu następnego oczka. W to samo przesuwam sobie znacznik tak, żeby nie przeszkadzał, narzut i w następne i przerabiam razem. To jest moje pierwsze z następnego rzędu. Teraz będę robić w trzecim rzędzie jedno zwykłe oczko i w następnym rozszerzenie. Czyli mam pierwsze. W to samo, narzut i w następne. To jest drugie oczko. I teraz robiąc rozszerzenie, robię 2 razy w to samo oczko. W to samo, narzut, w to samo, przerabiam, jest trzecie. I robię dalej. Jedno zwykłe, w to samo, narzut, w następne. Mam czwarte oczko, czyli z następnego elementu pierwsze, w to samo, narzut, w następne, drugie i teraz rozszerzenie, w to samo, narzut, w to samo, trzecie. Mam drugi raz powtórzony element. W to samo, narzut, następnie pierwsze, w to samo, narzut, w następne, drugie i rozszerzenie w to samo. W to samo, narzut, w to samo, trzecie. I następny element. Raz, dwa i rozszerzenie 3. Raz, dwa i w to samo 3. Raz, dwa i narzut 3. Tu jest mój znacznik. Przerabiam teraz rząd czwarty. Będę robić narzuty w trzecim oczku. Przerabiam sobie pierwsze, narzut i następne mam raz, to samo narzut, następne 2, to samo narzut, następne 3 i rozszerzenie w to samo oczko 4. To jest mój pierwszy element. Mam w tej chwili 4 oczka. Robię dalej. Powtarzam. Raz, dwa, trzy i narzut to samo 4. Chciałam pokazać tu dokładniej w tych pierwszych rzędach, w jaki sposób to robię. Teraz pokażę pierwszy element przerobiony. Przy słowie powtarzam, dodam napisy, by można było zatrzymać film i zrobić ten element w koło. Rząd piąty. 4 plus w ostatnim 1. Ponownie wbijam się w poprzednie raz i następne raz, 2, 3, 4 i jedno dodatkowe. Raz, to będzie piąte. Powtarzamy i ponownie. Raz, 2, 3,
4 i dodatkowe 5 w tym samym. Rząd 6. Przerabiam w tej chwili 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 i dodatkowym będzie 6 w tym samym oczku. 6. I powtarzam. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 w tym samym. Rząd 7. Robię teraz 6 plus dodatkowe rozszerzenie w 6. Poprzednie raz i następny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i dodatkowe robię 2 razy w to samo się wkładam, jako 7. I powtarzam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Rząd 8. 7 oczek plus dodatkowe 8. Wbijam się w poprzednie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i dodatkowe 8 w to samo oczko. Powtarzam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w to samo oczko. Tak wygląda moja lewa strona, a to będzie moja prawa strona. Oczywiście do wyboru, jak kto woli, może używać tej jako prawej. Można też robić wzór z zwykłymi półsłupkami. I ja chciałam zapewnić sobie to, że czapka jest dosyć gruba, bardziej elastyczna niż bym robiła zwykłymi półsłupkami, a przez to nie jest taka sztywna i bardziej naddaje się do rozmiaru głowy. Przechodzę do rzędu 9. Wbijam się w poprzednie, robię teraz 8 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w to samo. Powtarzam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w to samo. Rząd 10 to jest 9 oczek plus
dziesiąte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i w dziesiątym to samo oczko. Powtarzam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesiąte to samo. Rząd 11. 10 oczek plus 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 to samo oczko. Powtarzam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i 11 to samo oczko. Mam w tej chwili 66 oczek na okręgu. Tak wygląda po prawej stronie, mojej prawej stronie. W tej chwili zacznę robić czapkę już w dół, równo 66 oczkami. Moja propozycja jest taka, jeżeli potrzebujemy mniejszą czapkę, po prostu zmniejszamy ilość okręgów, na przykład robiąc tylko do 9 rzędu lub 8, w zależności jaki chcemy mieć obwód. W tej chwili przerabiam rząd 12 i robię go tak samo, tyle że bez rozszerzeń. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu będę też regulować ilość rzędów na wysokość czapki, jaką będę chciała uzyskać. Po przerobieniu 18 rzędów będę teraz przerabiać nauszniki. Moje nauszniki będą na szerokość 15 oczek. Zaczynam od brzegu, czyli cofam się w jedno oczko, narzut i w następne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14,
i 15. Oczko przegodę. Nawracam i z powrotem przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i oczko łańcucha. Rząd 32. Mam przerobione oczko łańcuszka, wbijam się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Przerabiam w taki sposób, zmniejszając o jedno oczko w każdym rzędzie, aż do rzędu 42, gdzie będę miała tylko 3 oczka. Zależy mi na tym, aby teraz sznureczek, który będę przerabiać, był trochę grubszy. Zmieniam więc szydełko na 4,5 i dokładam jeszcze jedną nitkę. To będzie pierwszy raz, 2 i 3. Nabieram jak w szydełku tunezyjskim i ściągam z 2, przerabiam pierwsze, zostawiam na szydełku, przerabiam drugie, zostawiam na szydełku i przerabiam trzecie i zostawiam na szydełku. Ponownie ściągam pierwsze, drugie i trzecie. I w ten sposób przerabiam, aż uzyskam odpowiednią dla mnie długość. Tak już wygląda mój sznureczek. Jest on grubszy, czyli pasuje do reszty udziergania. Grubością przypomina resztę czapki. Patent na sznureczek nie jest mój. Znalazłam filmik na Pinterestie. Link umieszczam w opisie filmu. Dzięki takiemu wykańczaniu czapki nie mam potrzeby doszywania sznureczka dodatkowego. Kontynuuję, a efekt tu oczywiście tą nitkę zamaskuję, dając ją tu do środka. Ok. Nie ma bardzo widocznego przejścia. Naturalnie się to zgrywa z moją czapką. Tu wystarczy taka długość, jak już zrobiłam. Zakończam. To jest pierwszy nausznik. Drugi nausznik robię zostawiając mniejszą przestrzeń z tyłu głowy. Tu zostawię 10 oczek,
plus dodatkowo 15 na drugi nausznik. Jeżeli złożę czapkę na pół, to się okazuje, że moja połowa przebiega zostawiając 3 w czwartym oczku i tu tak samo, raz, dwa, 3 w czwartym oczku z tej strony. Czyli nie całkiem na pół i kończy się na rantach i robię w tej chwili pojedynczą nitką to samo. To już sobie zaznaczyłam. Oczywiście można według siebie zmierzyć. Zostawiam. Tu mam przerobione i zostawiam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 11 oczko. Ściągam mój znacznik. Przerabiam w nim jedno oczko łańcuszka i ja, żeby zamaskować, wrabiam tą nitkę. W to samo oczko się wbijam i przerabiam raz, 2, 3, 4, 13, 14 i 15. Nawracam. To był rząd 30, ten, który tu przerabiałam. W tej chwili przerabiam rząd 31. Powtarzam przerobienie nausznika dokładnie tak samo jak pierwszy do rzędu 42, a następnie sznureczek. Tu mi mój troczek ma 15 cm i to jest około 18 żonik. Biorę sobie koło do robienia pomponów, składam i nawijam. Ono ma 3,5 cm. Nawijam na każdą połowę po 50 razy. Raz, dwa, 3, 4 i przechodzę na drugą połowę i nawijam ponownie 50 razy. 4, 5, 6, 7, 8. Składam razem. Odcinam tą niteczkę i odcinam sobie kawałek nitki do związania pomponu. I w tej chwili rozcinam na pół. Używam akurat takich malutkich nożyczek, bo one są u mnie najwęższe i mieszczą się w szczelinę pomiędzy obydwoma kołami, co pozwala mi na rozcięcie nitek. Rozcinając, przytrzymuję palcami po środku, żeby mi nitki nie uciekły. Tak jak widać. W tej chwili przekładam nitkę przez środek. I ją związuję. Związuję w jedną stronę. Dla bezpieczeństwa przekładam jeszcze w drugą stronę i związuję jeszcze raz na pętelkę podwójną, dobrze zaciskając. Otwieram blokadę, otwieram i wyjmuję mój pompon. Jak widać, tu jest dobrze związany. Czochram go i obcinam wszystkie za długie nitki, wyrównując pompon, by tworzył kulę. Zostawiam tylko te dwie nitki, które służyły mi do związania. Po przycięciu wszystkich
odstających nierówności. Kiedy mam już zrobionych sporo takich pomponów, robię też nóżkę do mojego wirusa. Nóżkę zaczynam od magicznego ringu z 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciągam. Łączę i przerabiam 3 rzędy po 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja tu sobie mogę jako znacznik użyć końcówki nitki lub po prostu przeliczam 18 razy. Używam teraz watoliny. Jak widać, nie jest to kulkowa, jest zwykła watolina. Do wypełnienia środka wpycham początkową niteczkę również do środka. Dla zabezpieczenia przerobię jednym oczkiem na koniec łańcuszka, obetnę i zaciągnę. Środek mojej nóżki wirusa wypełnię tą watoliną. Nie potrzebuję jej bardzo dużo, żeby mi nie rozpychała oczek. Mogę również tą nitkę schować tu od razu w środek. Zrobi mi ona też wypełnienie. Pomponik umieszczam na szczycie. W sumie nie ma znaczenia, czy umieszczę go z tej strony, gdzie mam początek, czy na zakończenie. Ja zrobię tu na zakończeniu. Przeciągnę jedną nitkę, solidnie zwiążę, żeby trzymał mi się na czubku. Na pętelkę. Po związaniu jest umocowany. Przycinam nitki do długości nitek pompona. To jest mój do następnego przyszycia. Takich pomponików zrobię kilka, albo na ile wystarczy mi włóczka, albo na ile inwencja ode mnie wymaga i jak gęsto chcę mieć te wypustki wirusa. U mnie z 50 gram wyszło 22 pompony ze słupkami. Przyszywam je w taki sposób, jak tutaj widać. Jedyne pompony, które nie mają słupków, to są na zakończeniu sznureczków od czapki. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o kowitkę. Jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji, kciuków w górę i komentarzy. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i zapraszam po więcej.